Słuchajcie, ostatnimi czasy pojawiła się przystawka do naszych Lidl-Mixów. Jak widzicie, tak ona wygląda. Jest do wszystkich trzech rodzajów Lidl-Mixa, czyli do najnowszego Smarta, Connecta starszego oraz odświeżonego Connecta, czyli Connecta Trenda. Zobaczymy sobie, jak ona wygląda, co wchodzi w skład tej przystawki, jak ona się prezentuje, no i na końcu zobaczymy, jak ona działa. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to będzie wszystko funkcjonowało, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Na chwilę obecną przystawka do szatkowania jest dostępna tylko i wyłącznie w Niemczech. Jak możecie zobaczyć, żeby nie było żadnego kłamstwa, kosztuje ona 29 euro, została dokupiona w Lidlu, niemieckim Lidlu. Plotki krążą, że to urządzenie pojawi się u nas jeszcze przed świętami, ale jak będzie, to ciężko powiedzieć. No i cena 30 euro na pewno będzie wyższa u nas. Obstawiam, że to będzie jakieś 180, może nawet i 200 zł. Także no, kto ma możliwość, chyba lepiej kupić w Niemczech, a jak będzie, to dopiero się okaże w przyszłości. Zobaczmy na początek, jak prezentuje się nasze urządzenie w opakowaniu. Tutaj mamy plombę, rozcinam i otwieram. Duże opakowanie, zawartości w sumie niewiele. Co jest na początek? Książeczka pewnie z instrukcją obsługi. Odkładam. Tutaj mamy kartonik, a w nim mechanizm, który wkładamy do naszej misy, cały ten trybik. Następnie jak gdyby taka przedłużka, na którą będziemy zakładać całą dostawkę do szatkowania. Kolejna rzecz, plastik, czyli ta jak gdyby osłona, która będzie nam zapobiegać przed tym, żeby wszystko wszędzie się nie rozbryzgiwało. I tutaj z tego co kojarzę mamy taki dociskacz. Ostatni, ale kluczowy element, czyli metalowe ostrze do szatkowania. Jak widzicie, dwie strony. Jedna z małymi ząbkami, która będzie nam ścierała, druga z nożem, która będzie nam plasterkowała nasze warzywa. Koniec naszego opakowania, więcej elementów nie mamy. Na naszej pokrywie mamy zawartych kilka ciekawych informacji, m.in. to, że możemy to myć w zmywarce. Maksymalne obroty, jakie możemy wykorzystać w Lidl-Mixie, jest to tryb 5. Oczywiście, że jest to przewidziane do tylko i wyłącznie Monsieur Cuisine Smart i Connect, do innych urządzeń nie. Oczywiście mamy poziomy blokady i co mi się rzuciło w oczy, ten główny czpień, który będzie nam się blokował. Jak widzicie, jest tutaj z takiego jakiegoś metalu, być może to jakiś mosiąc, jest miedziane, ciężko powiedzieć. W sumie ciekawe rozwiązanie, ponieważ jak to się będzie wszystko kręciło, to mogłoby nam po pewnym czasie wyszczerbić ten element i noże po prostu by latały na boki. A tu mamy w jakimś tam stopniu zabezpieczone to. Kolejna kwestia, jak widzicie, rączki są bardzo bliźniaczo zrobione do tych fabrycznych, które mamy w naszym Lidl-Mixie. Z góry Was dzisiaj bardzo przepraszam za mój głos, ale jestem trochę przeziębiona. Teraz przechodzimy do montażu naszej przystawki w misie. Na początek musimy zdemontować nasz nóż. Ja na początku myślałam, że ten mechanizm będzie montowany tutaj na tej części noża, jednakże tak nie jest, co jest w sumie bardzo dobrym rozwiązaniem. Odkładam nóż. Teraz bierzemy ten element i to montujemy zamiast noża. Wkładam i zapinam od spodu misy. Element tak samo blokujemy jak nóż w Monsieur Cuisine. Pierwszy element zamontowany. Tutaj mamy na nim zauważalne ząbki. Takie same wcięcie mamy w naszej przedłużce. Montuję, wchodzi bardzo ładnie. Czas na nasz nóż. My na początek będziemy sobie testować funkcję tarki. Teraz tutaj muszę natrafić tym wszystkim. Zamontowane i montujemy do naszego Monsieur Cuisine. Misę klasycznie wkładam jak zawsze, kliknięta i teraz nakładam pokrywkę i musi zaskoczyć. Zaskoczyło. Wszystko zmontowane. Jeszcze kilka słów o takich technicznych kwestiach. Jak widzicie, ten plastik bardzo dobrze jest spasowany, nic tutaj nie odstaje, wszystko jest równiutko tak jak z oryginalnymi fabrycznymi rączkami w naszej misie. Jeszcze jedna kwestia co do samego plastiku. Jak widzicie, on jest takich dość grubych rozmiarów, solidnych, nic tutaj nie lata, nic tutaj nie trzeszczy, nie odkształca się w ręku. Widać, że to jest tak w miarę porządnie zrobione. Tak jak mówiłem, nic tutaj nie rusza
rusza się, jakoś to wszystko tak ładnie, zgrabnie jest spasowane, także wydaje mi się, że to jest naprawdę solidnie wykonane. Jeszcze Wam powiem kilka słów na temat naszego Lidl Mixa. Słuchajcie, wraz z pojawieniem się ostatniej aktualizacji, nie aktualizacji dotyczącej przepisów, tylko aktualizacji naszego oprogramowania, pojawił się dodatkowy program. Jak widzicie, wejdziemy sobie w programy i na samym końcu w widoku listy mamy opcję krojenia, przystawka do krojenia warzyw. Jeżeli macie widok siatki, ta opcja pojawi się na samym dole naszej listy wyboru. I teraz tak, po kliknięciu w naszą nową opcję mamy informację, że jest to... Jeżeli chcemy korzystać z tego programu, zainstaluj w robocie przystawkę do krojenia warzyw. Przystawkę można oczywiście znaleźć w sklepach Lidla. No i teraz tak, lewa część ekranu jest zablokowana częściowo. Jak widzicie, temperatura wynosi 0 stopni, jest to ekran zablokowany. Ten czas kręcenia się jest to 30 sekund. Jest on domyślnie ustawiony, ale jak widzicie, tutaj możemy sobie swobodnie to regulować. Prędkość 5 jest zablokowana i to jest ta sama informacja, którą pokazywałem Wam wcześniej na pokrywie. Też max 5 było, oraz obroty domyślnie ustawione w prawo, czyli obroty tnące. I tutaj tak na dobrą sprawę po wybraniu czasu klikamy start, a jak to będzie nam siekało, to dojeżdżamy się właśnie teraz do sprawdzania. My jak nagrywamy mamy 7 grudnia, ogólnie przystawka przyszła nam na Mikołajki 6 grudnia. U Was też taka zima? Słuchajcie, dwa takie obiekty testowe. Pierwsza to marchewka i ją spróbujemy sobie zetrzeć, natomiast ogórka spróbujemy pokroić sobie w talarki. Ogórek jest stosunkowo miękkim warzywem, więc zobaczymy jak on sobie poradzi to ostrze. Marchewka z kolei jest twarda, no i każdy wie jak wygląda szatkowanie marchewki. Także w pierwszej kolejności zaczynamy od marchewki, zobaczymy co się wydarzy. Wydaje mi się, że ustawimy sobie tryb na około 30 sekund, jeżeli będzie mało, dołożymy trochę czasu. Uczymy się razem z Wami. Wybieramy tryb przystawka do krojenia warzyw, ustawienia domyślne 30 sekund, obroty 5. Podnoszę, wrzucam jedną marchewkę na początek, żeby tutaj nie było nic puste i startuję. Dociskam i wrzucam od razu drugą. Otwieramy, już ja widzę jak gdyby pierwszy mankament. Zobaczcie, co nam zostało po ścieraniu naszej marchewki. Takie elementy, które jakby urządzenie już sobie z tym nie poradziło, bo tą marchewkę obróciło w pion i nie było w stanie tego bardziej zetrzeć. No ale to jesteśmy w stanie zawsze zjeść. No i teraz moment najważniejszy. Zobaczmy jak nasza marchewka wygląda. Powiem Wam, że ta marchewka dość, sorry, że ręką, ale tak dość ładnie się została posiekana. Jak widzicie, jest drobniutko posiekana. Ciężko byłoby tak ładnie posiekać ją ręcznie, ale na pewno nie zajęłoby to nam dosłownie 3 sekund. Jak widzicie, ustawiliśmy sobie 30 sekund, a zrobiliśmy to w 13. Dobrze, ja sobie marchewkę już naszą wyjąłem. Teraz zróbmy to drugą część z ogórkiem. Zamienimy sobie miejscami ostrze, znaczy zamienimy, odwrócimy po prostu to ostrze sobie, tak żeby ten element tnący zaczął nam naszego ogórka pociął w kawałki. Montujemy sobie. No to co? Startujemy. O, nawet nie trzeba popychać. Przerwa. Urządzenie się włączyło. Wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj jest zbyt duża odległość między tym plastikiem, dlatego kawałek tam końcówki ucieka, ale to już najmniejszy problem jest. Otwórzmy sobie to, zdejmijmy nasze ostrze. Słuchajcie, tak wyglądają ogórki po poszatkowaniu. Moim zdaniem jest bardzo dobrze. Poszatkowane jest równiutko. Ja nawet nie zdążyłem tak na dobrą sprawę docisnąć tego ogórka, ponieważ on sam zaczął do środka wpadać i poszatkował nam. Jak widzicie, grubość szatkowania ogórka to jest jakieś na oko 2 mm. Wydaje mi się, że to jest odpowiednia grubość. Na pewno szybciej niż nożem. No wiadomo, że nożem możemy sobie pokroić na grubość kartki, no ale tu nie o to chodzi. Chodzi o zaoszczędzanie czasu i wydaje mi się, że to działa. Dobra, przerzucamy to teraz do pojemnika i zobaczymy, zrobimy sobie krótkie podsumowanie. My już sobie przełożyliśmy nasze ogórki oraz marchewkę. Jak widzicie, tak to wszystko zostało poszatkowane. Ogórki, marchewka. Słuchajcie,
Moim zdaniem jest bardzo dobrze. To jest idealne rozszerzenie naszego Lidlomixa, ponieważ do tej pory nie było takiej możliwości. W cenie 30 euro za tą przystawkę uważam, że to jest bardzo dobra cena. Czekamy teraz tylko i wyłącznie na dostępność tej przystawki w Polsce i zobaczymy, jaka u nas będzie cena, bo wydaje mi się, że jeżeli będzie to około powyżej 200 zł, no to jest delikatna przeginka, bo tak na dobrą sprawę tutaj dostajemy 4 elementy. Pokrywę, ostrze i przejściówkę zamiast noży, żeby to wszystko zaczęło działać. Także tutaj nie ma co tyle kosztować, no ale wiemy, inflacja wiadomo, w tym kwestii się już nie wypowiadamy. Z naszej strony wszystko, my jesteśmy bardzo zadowoleni z tej przystawki. Jak widzicie, ogórki na mizerię już dzisiaj mamy pokrojone. Marchewka również ze śmietaną, z czymkolwiek. Moim zdaniem genialne i bardzo dobra sprawa jest taka, że wszystkie te elementy są oznaczone, że możemy je myć w zmywarce. Tak samo jak i tutaj. Nie wiem, czy będzie widać, chyba będzie. Wszystko możemy myć w zmywarce, także u nas wszystko to trafia teraz do zmywarki. Dajcie znać, czy już macie, czy będziecie kupowali, czy pomogła Wam ta recenzja. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, a ja Was zapraszam do naszej grupy na Facebooku, ponieważ między innymi przez naszego Facebooka kupiliśmy tą przystawkę, bo my akurat nie mamy nikogo w Niemczech, ale pewna osoba się ogłaszała, że może nam to ogarnąć. Ogarnęła i już na Mikołajki, czyli wczoraj do nas przesyłka dotarła. Mogliście zobaczyć to u nas w poście na grupie. Może jeszcze chcecie czegoś dowiedzieć się, o czym nie powiedzieliśmy na filmie, to chętnie sprawdzimy dla Was. Myślę, że kolejne filmy będą takie naprzemienne. No nie wszystkie przepisy wymagają tej przystawki, ale jeżeli będzie jakiś przepis, który jest potrzebna, no to my już mamy. Dajcie znać, czy Wy będziecie kupowali. A my widzimy się już w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej!